Pracownicy badawczo-dydaktyczni Wydziału Nauk Pedagogicznych w ramach Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w ramach Katedry Resocjalizacji i Profilaktyki Społecznej prowadzą szereg badań związanych z procesem readaptacji społecznej skazanych. Jednym z obszarów jest badanie postaw społeczeństwa wobec osób skazanych. Tutaj nawiązując do koncepcji Pierre'a Bourdieu, który podkreślał znaczenie kapitału społecznego w przebiegu socjalizacji każdego człowieka, można stwierdzić, że kapitał może wywierać znaczący wpływ także na efektywność procesu ponownego przystosowania się do funkcjonowania w warunkach wolnościowych osób, które mają za sobą pobyt w więzieniu. Należy podkreślić, że środowisko lokalne, w którym żyje każdy człowiek, przez oddolnie powstające stowarzyszenia obywatelskie inicjatywy, środowisko lokalne jest miejscem alokacji zasobów kapitału społecznego, który sprzyja generowaniu nowych typów więzi oraz sprzyja inicjowaniu działań o charakterze integracyjnym i inkluzyjnym. Postawy społeczne jako istotne elementy kapitału społecznego odgrywają znaczącą rolę w przebiegu procesu readaptacji społecznej osób skazanych. To od postaw społecznych, od ich charakteru uzależnione są zarówno indywidualne relacje, jak również wszelkiego typu inicjatywy, które podejmowane są w środowisku lokalnym, a skierowane właśnie do grupy skazanych. Podejmując badania w zakresie postaw społecznych, chciałabym najpierw zwrócić uwagę na zarys samej problematyki postaw społecznych, które to były w centrum badań własnych postawione. Postawy poszczególnych ludzi jako jeden ze składników kapitału społecznego mają związek z określonym zachowaniem osób je reprezentujących. Przyjmuje się, że im bardziej przychylna jest postawa wobec jednostki, tym większe są szanse na przejawianie przez nią zachowań, które zgodne są właśnie z kierunkiem postawy. Zachowania i reakcje społeczeństwa wobec osób skazanych są wypadkową charakteru ich postaw. Postawy społeczne jako znaczący element kapitału społecznego mogą więc wpływać na jakość życia osób, które powracają do życia na wolności, opuszczając środowiska izolacyjne. Dlatego też diagnoza postaw społecznych jest bardzo ważnym zagadnieniem w kontekście analizowania uwarunkowań procesu readaptacji społecznej osób z przeszłością przestępczą, ale również analiza postaw społecznych jest ważna z perspektywy projektowania działań, które mają usprawniać przebieg procesu readaptacji społecznej skazanych. W przypadku nieprzychylnego stosunku społeczeństwa wobec osób skazanych należy z pewnością zainicjować podejmowanie takich rozwiązań, takich działań, które pozwoliłyby na zmianę takiego negatywnego podejścia. Tym bardziej, że odwołując się do psychologicznych podstaw, należy podkreślić, że postawy są tą psychologiczną właściwością człowieka, która może być modyfikowana względnie skutecznie. Mając więc na uwadze nieodzowność logicznego i syntetycznego kategoryzowania uzyskanych badań, koniecznym też zabiegiem jest zoperacjonalizowanie teoretycznych zagadnień w obszarze postaw społecznych. Należy podkreślić, że dotychczas nie były przeprowadzane badania postaw społecznych wobec osób grupy skazanych
I dlatego też takim głównym bodźcem do przeprowadzenia, do podjęcia właśnie badań były obserwacje własne, ale także badania dotyczące postaw społecznych wobec osób innych, a przede wszystkim wobec osób z niepełnosprawnościami. Samo pojęcie postawy jest pojęciem bardzo wieloznacznym i nie ma jednego sposobu jego rozumienia, jego definiowania. Na potrzeby prowadzonego badania przyjęto strukturalną definicję postawy zaproponowaną przez Stefana Nowaka, zgodnie z którą postawa pewnego człowieka wobec pewnego przedmiotu jest ogółem względnie trwałych dyspozycji do oceniania tego przedmiotu i emocjonalnego nań reagowania oraz ewentualnie towarzyszących tym emocjonalno oceniającym dyspozycjom względnie trwałych przekonań o naturze i właściwościach tego przedmiotu. Jak przywołana definicja wskazuje, postawa jest więc subiektywnym odniesieniem do jakiegoś przedmiotu, do jakiegoś zjawiska, osoby lub grupy osób. Przedmiotem postawy mogą być zarówno określone osoby, określone grupy osób, mogą to być jednostkowe obiekty materialne, jak i całe klasy przedmiotów czy zdarzeń. Bazując na strukturalnej koncepcji postaw, zarówno reprezentanci nurtu behawioralnego, jak i poznawczego przyjęli trójkomponentową definicję postawy. I według tego ujęcia postawa składa się z poszczególnych następujących elementów. Pierwszy element to jest komponent poznawczy, który obejmuje myśli, odpowiednią wiedzę o przedmiocie postawy oraz określone przekonania odgrywające zasadniczą rolę. Kolejny komponent to komponent behawioralny, w skład którego według Tadeusza Mądrzyckiego wchodzą reakcje wokalne, werbalne, różnego rodzaju opinie, reakcje mimiczne, pantomimiczne, ale również działania, które dają się zaobserwować, zachowania, które dają się zaobserwować wobec określonego przedmiotu postawy. I kolejny komponent to komponent emocjonalny, który zawiera reakcje afektywne, czyli uczucia, emocje wobec przedmiotu postawy. Mogą to być na przykład postawy wobec problemu społecznego bądź wobec innej osoby. Jan Turowski zauważył, że postawa zawiera zarówno poglądy jednostki na grupę emocjonalne, czyli uczuciowe, do niej nastawienia, jak również dążność, gotowość odpowiedniego zachowania się w stosunku do grupy. W prowadzonych badaniach przyjęto, że strukturalna koncepcja postawy będzie zmienną, zależną i założono, że jej cechami konstytutywnymi są emocjonalny stosunek do skazanych, wiedza na temat aktualnej więziennej sytuacji skazanych oraz pewne dyspozycje aktualnych zachowań przeszłych, zachowań aktualnych czy zachowań zamierzonych, które są skierowane do skazanych, zawierające się w poszczególnych deklaracjach, przedstawiających też poszczególne zamierzenia działań osób badanych. Natomiast w przypadku badania komponentu poznawczego, gdzie mamy do czynienia ze wskaźnikami, które umożliwiają nam ustalenie nie tylko pewnego poziomu wiedzy badanych osób na temat przeszłości i aktualnej sytuacji skazanych, ale komponent poznawczy wskazuje także na poziom zainteresowania osób badanych tą grupą osób.
Natomiast komponent behawioralny jest charakteryzowany w badaniach przez deklarację podejmowania określonych działań w obszarze pomocy byłym więźniom. W odniesieniu do komponentu emocjonalno-oceniającego wykorzystano takie wskaźniki jak bezpośrednia ocena stosunku do skazanych, wykorzystano deklaracje dotyczące wspólnej pracy z osobami skazanymi, rozmowy czy możliwości, deklaracje związane z zamieszkaniem w sąsiedztwie z osobą skazaną. Kolejną kwestią, która wymagała ustalenia przed rozpoczęciem badań, był wybór klasyfikacji postaw, która to pozwoliła na określenie typu postaw, do którego zostały odniesione uzyskane wyniki badań, i sposób funkcjonowania danej ustawy uzależniony jest od jej cech podstawowych. W postawach wyróżnia się właściwości, które mogą posłużyć jako kryterium klasyfikacji postaw: kierunek, intensywność, zakres, złożoność, to jest też również zawartość, zwartość, trwałość oraz treść przedmiotowa. I w przeprowadzonych badaniach wykorzystano właściwości postawy takie jak kierunek, określony stosunek do przedmiotu, wykorzystano zakres, czyli zawartość przedmiotów postawy. Wykorzystany również został komponent zwartości, czyli zwartości, która określa stopień zgodności między elementami emocjonalnymi, poznawczymi i behawioralnymi pod względem wartości i złożoności. Wykorzystano także przedmiot postawy, czyli treść przedmiotową deklarowaną przez osoby badane. Przy określeniu kierunku postawy nawiązano do klasyfikacji Stanisława Miki, który wyróżnił 3 znaki określające stosunek do przedmiotu postawy, a więc znak dodatni, postawa przychylna, postawa ujemna i postawa nieprzychylna, znak zerowy, czyli postawa neutralna. W następstwie spostrzeżeń Stefana Nowaka dotyczących postawy neutralnej w przyjętej dla niniejszych analiz klasyfikacji zamiast postawy neutralnej uwzględniono postawę ambiwalentną. Przypomnę, że Stanisław Mika występowanie neutralnej postawy przypisał tym przypadkom, gdy ktoś w żaden sposób nie zetknął się z przedmiotem postawy i nie przejawia względem niego uczuć, bądź po zapoznaniu się z nim w sposób solidny przypisuje mu znak 0. Stefan Nowak uważa natomiast, że nie istnieją postawy o znaku zerowym. Jest zdania, że ktoś, kto na pewien przedmiot nie reaguje choćby słabą oceną czy emocją, nie ma wobec niego postawy. Wspomina też o ambiwalentnej postawie. Według niego bardzo często emocji pozytywnej towarzyszy negatywna ocena i na odwrót. W nawiązaniu do przywołanych poglądów Stanisława Miki i Stefana Nowaka na użytek podjętych badań przyjęto następujący podział postaw charakteryzujących się poszczególnymi właściwościami. Pierwsza grupa to są postawy przychylne. Jest to postawa obiektywna, realna ocena sytuacji skazanych. W ramach postawy przychylnej oceniamy
wskazujemy, charakterystyczne jest pozytywne nastawienie poznawcze. Przedmiotem zainteresowania jest człowiek, a nie jego czyn przestępczy. Znajomość potrzeb, sytuacji skazanych. Jest to postawa charakteryzująca się dostrzeganiem możliwości pomocy. Z postawą pozytywną związane jest pozytywne zachowanie społeczne, społeczna akceptacja, przeciwdziałanie izolacji, podejmowanie kontaktów interpersonalnych i współpracy z osobami skazanymi. Tu mamy też do czynienia z integracją z tą grupą osób. W przypadku postaw ambiwalentnych oceniamy czy zauważamy zachowanie niezdecydowane, skrajności w deklaracjach. O postawie ambiwalentnej świadczą wypowiedzi o braku przekonania i zdecydowania w stosunku do grupy byłych skazanych. I trzecia grupa postaw są to postawy nieprzychylne i one charakteryzują się deprecjonowaniem osób skazanych. One charakteryzują się negatywnym nastawieniem poznawczym, stereotypową oceną wyglądu, zachowania osób skazanych, jak również negatywnym nastawieniem społecznym i powiększaniem dystansu społecznego. Charakteryzują się brakiem akceptacji dla udziału w kontaktach, w środowisku pracy, w interakcjach społecznych. Charakteryzują się uczuciem lęku i zakołopotania w obecności osób skazanych. Badania społeczeństwa wobec osób skazanych zostały przeprowadzone w 2012 roku wśród mieszkańców województw mazowieckiego i łódzkiego i celem tych badań właśnie było poznanie postaw społecznych wobec osób mających za sobą pobyt w więzieniu. W przeprowadzonym badaniu wzięło udział łącznie 350 osób, wśród których było 218 kobiet oraz 132 mężczyzn. Badane osoby miały od 18 do 84 lat, więc średnia wieku wynosiła 39 lat. Blisko połowa badanych pozostawała w związku małżeńskim, natomiast co trzeci badany charakteryzował się stanem wolnym. W charakterystyce badanego społeczeństwa uwzględniono również miejsce zamieszkania respondentów. Poczynione założenia badawcze, kwotowy dobór grupy pozwoliły na udział osób reprezentujących różne środowiska i były to środowiska wiejskie, środowisko małomiasteczkowe i środowisko wielkomiejskie. Pod względem wielkości miejsca zamieszkania najliczniejszą grupę badanych stanowili mieszkający na wsi oraz mieszkańcy miast powyżej 501 tysięcy mieszkańców. I taki rozkład udziału badanych reprezentujących wspomniane środowiska jawi się jako korzystny, gdyż w licznych badaniach postaw społecznych zauważa się korelację wielkości środowiska lokalnego z określonymi postawami społecznymi. Z uwagi na podjęte kwestie związane z postawami społecznymi wobec osób mających za sobą doświadczenie więzienne, wielkość środowiska zamieszkania może okazać się bardzo istotna, zważywszy na fakt, że w ostatnich latach, głównie w środowiskach wielkomiejskich, obserwuje się zjawisko osłabienia, wręcz zaniku więzi społecznych i wzajemnego zaufania. Dostrzega się zjawisko obojętności wobec problemów społecznych i niestety taki stan zauważalny w ostatnich latach jest również w środowiskach wiejskich. To też należy zauważyć, należy analizować te wyniki badań, które podkreślają osłabienie więzi społecznych, osłabienie systemu normatywnego, wartości, gdyż może to prowadzić do zjawiska dezorganizacji społecznej. I też charakterystyka współczesnego społeczeństwa, chociażby przez Ulricha Becka jako społeczeństwa ryzyka, które charakteryzuje się tendencjami do uwalniania się od więzi społecznych,
może wpłynąć, czy może dostarczyć nam bardzo wielu informacji, obserwacji, również dla analizy postaw społeczeństwa wobec skazanych. Przejdę teraz do przedstawienia głównych wniosków z przeprowadzonych badań. Biorąc pod uwagę prawidłowość, że im postawa jednostki jest bardziej przychylna, tym szansa na podejmowanie przez nią zachowań zgodnych z kierunkiem postawy są większe, znajomość charakteru postaw społecznych pozwoli na ustalenie ewentualnych możliwości udziału społeczeństwa w procesie readaptacji społecznej skazanych. Poziom przychylności postawy społeczeństwa wobec byłych więźniów w znacznej mierze decyduje o charakterze realnych zachowań, zarówno w bezpośrednim kontakcie z byłymi więźniami, jak również pośrednio wpływa na różnorodne decyzje podejmowane w kwestii organizacji życia społecznego z udziałem osób mających za sobą przeszłość izolacyjną. Traktując postawy społeczne jako element kapitału społecznego, można na podstawie analizy postaw społecznych określić sytuację osób z przeszłością izolacyjną powracających do życia na wolności w określonym środowisku społecznym. Diagnoza postaw społecznych powinna więc stać się istotnym narzędziem w obszarze projektowania i podejmowania różnorodnych działań, które mają wspierać przebieg procesu readaptacji społecznej byłych więźniów. Znajomość postaw społeczeństwa wobec tej grupy, czyli osób skazanych, jest również bardzo cenna, że postawa, tak jak wcześniej wskazałam, jest tą psychologiczną właściwością człowieka, którą można względnie łatwo modyfikować. Pojawia się więc realna szansa na usprawnienie relacji i zwiększenia akceptacji społecznej w stosunku do grupy osób skazanych. Uzyskane wyniki przeprowadzonego badania wyraźnie potwierdzają konieczność prowadzenia działań, które zmierzają do wzmocnienia przychylności postaw społecznych wobec byłych więźniów. W toku przeprowadzonych analiz zauważono różnorodne prawidłowości, spośród których do najistotniejszych należy zaliczyć następujące spostrzeżenia. Przede wszystkim postawa społeczna badanych wobec osób, które przebywały w więzieniu, ma charakter ambiwalentny. Rzeczywiście w wielu deklaracjach badanych dostrzegamy wypowiedzi, które z jednej strony akcentują akceptację skazanych, z drugiej zaś strony ewidentnie świadczą o postawach nieakceptujących. Nawet w wyodrębnionej grupie badanych, którą biorąc pod uwagę deklarowane jednoznaczne stanowiska określane jako akceptujące skazanych, wyodrębniono pewne postawy, pewne elementy, które świadczą o utajonej nieakceptacji. 16,8% badanych uważa, że działania resocjalizacyjne w więzieniu pomagają w przystosowaniu się do życia na wolności. Ankietowani są przekonani, że skazani nie są zresocjalizowani w następstwie pobytu w jednostce penitencjarnej. Zaledwie 7% badanych uważa, że osoby opuszczające więzienie są zresocjalizowane. Natomiast 67,8% badanych uważa, że osoby po opuszczeniu więzienia mają szansę na lepsze życie. Należy również podkreślić deklarowaną zależność postaw społeczeństwa wobec byłych więźniów w zależności od popełnionego przez
nich przestępstwa. Około 45% badanych uważa, że ich stosunek do skazanych zależy właśnie od rodzaju popełnionego przestępstwa przez daną osobę. O ambiwalentnej postawie badanych świadczą również wypowiedzi na temat znajomości działań i zajęć prowadzonych w zakładach karnych. Połowa badanych uważa, że tego typu działania są prowadzone, natomiast 38% uważa, że więźniowie nie uczestniczą w jakichkolwiek działaniach resocjalizacyjnych, które podejmowane są na terenie jednostek penitencjarnych. Dziękuję bardzo.